What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. Cześć, witajcie na kanale Drift Zone Media. A więc przyszedł czas, żeby się wziąć i poskładać zawieszenie przednie do kupy. Przyjechały do mnie poprawione kabery. Już wam pokażę co i jak i o co chodzi z tym w ogóle. Dlaczego jest z tym taki wielki problem? Wszyscy piszą, że to gówno, a mianowicie jest taki problem, że oryginalne łożyska, które tutaj mamy, po prostu zacierają się bardzo szybko i stają i nie działają. No i co? I trzeba to po prostu przerobić. Oczywiście Chińczyk wymyślił takie łożyska, żeby przypadkiem nie były dostępne w dobrej klasie, więc trzeba to roztoczyć i dać po prostu zwykłego zegera. No i wtedy nam to zaczyna normalnie działać. Mam nadzieję, że pozbędziemy się strzelania sprężyn i zacznie nam wracać normalnie kierownica. Znaczy w sensie no zobaczymy, czy to na pewno to jest to tą przyczyną główną, ale obstawiam, że tak. Obstawiam, że tak. Więc co, biorę się najpierw za montaż tego z tym. Przeciskamy tuleje. I co? I składamy to do kupy wszystko. To gwint jakby mamy gotowy. Można by go wrzucać. Choć te mierzenie moje w tym momencie, no to dużo do życzenia pozostawia, ale no dobra. Zobaczymy, jak już siądzie na aucie, jak już silnik wjedzie w końcu do środka. Dobra, to co? Przyniosę wam i pokażę wam, co jeszcze kupiłem. I cyk, pyk, mamy tuleje metalowo-gumowe pod M3. I co? Trzeba by je tu poprzeciskać. Tak jak w M3, czyli w M3 były tak. O ile pamiętam, ale jeszcze zaraz zobaczę do końca. Tylko żebym się nie machnął, który na który. Zastanawiam się nad tym, bo tu ma jakieś kurna trochę nacięcia. Jakiegoś wiertła czy coś. No ogólnie powinien wytrzymać, nic się nie powinno z tym dziać. No i dobra, to co? Trzeba by to poczyścić, poprzeciskać i możesz w końcu to zmontować w jedną całość. Dobra. Ja sobie to jeszcze poprzymierzam i przenosimy się na prasę. Postanowiłem to w tą stronę wcisnąć. Znalazłem gdzieś, że tak było w M3, ale czy to jest na pewno tak, tego sam nie wiem. Zobaczymy. A więc co, poskładamy na początek lewą stronę, a później się weźmiemy za prawą. I nie pokazywałem wam tego już, jak na prasie wciskam, bo to dosłownie moment. Pyk, nasmarować. Ja smaruję to mydłem osobiście. Żeby nie używać smaru do tego, bo potem to będzie trzeszczeć wszystko, jak się tu dostanie piach, więc smaru nie używam wcale do tego. No dobra, no co? Trzeba by spróbować to wcisnąć. Trzeba dokręcić stworzeń. I co? I montujemy chyba adapterki. Dobra. Idę dokręcić stworzeń. No dobra, stworzeń dokręciłem. Jeden, drugi. Tamto to jest guma metalowo-gumowa, nieważne. To co, teraz by trzeba było to dokręcić. Adapterek. Zobaczymy. Ja się już jaram. No, a więc pojawił się mały problem. Mianowicie nie dochodzi mi śruba do końca. Faktycznie to nie są oryginalne śruby od
od tych stworzni, bo gdzieś zaginęły kiedyś w akcji. Ale zaraz poszukam innej śruby i zobaczymy. Ale chyba będzie trzeba podkładkę tutaj dać. Podkładeczkę. Dobra, coś dopasujemy zaraz. Dobra, a więc na początek trzeba to zmontować razem ze sobą. Pyk, pyk. Bo później nie ma takiej możliwości, więc dobra, zmontujemy to. Dobra, a więc wziąłem sobie to wszystko, wkręciłem w imadło i bardzo mocno to poskręcałem. No jakby stąd było, dobra. Trzeba coś pomyśleć odnośnie tutaj podkładki. Mamy jakąś z drugiej strony, zaraz coś popatrzymy i dopasujemy. Dobra, znalazłem podkładeczkę nawet taką grubą, więc w ogóle gicior. I co? Pyk. Pyk, 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 pyk. No nie, wyniosłem sobie jeszcze klucz. Dobra. A więc akcja zakończona. Daliśmy inną jeszcze śrubkę. Pyk. Jest to też śrubka również wzmacniana. Ogólnie ona jest zastosowana przy wale, więc myślę, że tu się również nie rozkręci, ponieważ jest też tak zwane jajko, ja to nazywam, ona jest tak śmiesznie zgnieciona. Ale są bardzo mocne te śruby, więc dobra. Więc myślę, że śmiało. I co? Chyba teraz zamontujemy tego oto pięknego gwinta na miejsce i zobaczymy co i jak i dlaczego. No i teraz to kurczę, wszystko tu ładnie pracuje i chodzi tak jak powinno. Jaram się ogólnie. Dobra, a więc dokręcę jeszcze górę. Końcówki drążka kierowniczego będziemy cięli zaraz. Zastanawiam się, czy nie zastosować na końcówek od E4 od E3-4. O, E3-4 właśnie. Tak jak było to w czerwonej zrobione. Ale zaraz się nad tym zastanowię. No na razie jest kozak. Kurde, jakby miało taki skręt. Nie, ale ogólnie nic się nie przycina. I ogólnie no podoba mi się na razie te kambery i to wszystko. No dobra. Tą stronę w sumie mam prawie skończoną. Na razie zacisku nie będę zakładał, założę tylko tarczę i koło, żeby zobaczyć jak to wszystko stanie. Dobra. No dobra, a więc co, chyba trzeba się wziąć za złożenie drugiej strony. Ogólnie to stwierdziłem, że idzie do śmietnika i znalazłem drugie. Pyk, pyk, całe przeciśnięte i można to składać. Dobra, ja tylko znajdę podkładkę, to złożymy to na raz, wszystko już bez kombinowania. A i te opony stąd muszę wywalić jeszcze, bo już teraz będę wszystko wiedział co i jak i dlaczego.
Dobra, utknął mi podnośnik. No jakaś masakra. No dobra. Ale kółka stoją w miarę prosto. Ale to jeszcze wisi. No dobra. Dobra. Jednak bez drugiej żaby się nie obejdzie. Tak jest. Utknęło. No i git. Udało się zdjąć furę. O, chyba po tej stronie wyżej stoi. Ale kółka jakoś mega nie leżą. O, teraz to już będzie mało widać, bo jest dość ciemno. No, ale kozak. Ja się jaram już, że stoi na własnych kołach. Ogólnie wysokość to będziemy regulować chyba już jak wjedzie silnik, bo teraz to bez sensu, bez obciążenia. No ale jest git, no. Ja tam się jaram. Jutro się wezmę i porozkręcam końcówki drążka kierowniczego, bo na pewno będzie trzeba je grzać. To wiem na 100%. A dzisiaj już tego nie będę robił z racji, że już się ciemno robi. Tylko maskę założę, żeby na kambery woda się nie lała. Co by zaraz nie zardzewiały. Ale tak to jest git. No, przydałoby się złożyć jutro tą kolumnę kierowniczą, znaczy te końcówki drążka kierowniczego. To byśmy zobaczyli, czy nie będzie nigdzie gdzieś to przycierało. Bo jakby jedno miejsce już widzę, gdzie może przycierać, ale liczę, że nie będzie. No, dobra. Dobra. Sprzątamy na dzisiaj. I czas jechać do domu. I pyk, zaczynamy kolejny dzień. Bierzemy się w takim bądź razie za końcówki drążka kierowniczego. I końcówki drążka musimy to skrócić podobno o 1,5 cm. Więc skrócimy, damy nowe końcóweczki, na razie oryginalne. No i zobaczymy jak to będzie skręcać na sucho, choć nie mam magla podpiętego. No ale dobra, no zobaczymy. Jestem ciekawy, czy obejdzie się bez palnika. Już coś czuję, że może być ciężko, ale zaraz zobaczymy. Ogólnie jeszcze założyłem wczoraj błotniczek w międzyczasie i maskę, żeby na kambery się nie lało. No i co? Trochę wysoko. Ale dobra, dojdzie silnik, to myślę, że będzie w porządku. Ale chyba i tak wolę zostawić na takiej wysokości to auto, żeby nie tarło o jakieś dziwne krawężniki, policjanty i różne takie rzeczy. Więc co? No dobra. Ściągam machę, podnoszę do góry i próbuję to odkręcić. Dobra, trzeba by tutaj to przykręcić, założyć klucza i próbować. No dobra, a więc po podgrzaniu udało się wszystko odkręcić. Oczywiście w międzyczasie się rozładował aparat. No, normalnie standard na zimnie. Ale co, skracamy w takim bądź razie o 1,5 centa i czyścimy i wkręcamy nową końcóweczkę. A więc wstępnie mamy przykręcone to wszystko. Znaczy to zaraz dokręcę, oczywiście się obraca. No tu jest dość ciasno. Mianowicie, ale jest tak wymierzone, co by nam nie tarło. Mam nadzieję, że nie będzie tarło. Poczekajcie, a jakie tu są odważniki? A, o odważnik może trzeć. Zobaczymy jeszcze. No ale co? Ogólnie wygląda to spoko.
Dobra. Dokręcamy i ustawimy wstępnie tak zbieżność na oko i zobaczymy, jaki to ma skręt. Zawias złożony do kupy, nawet zbieżność na oko ustawiona. No i co? I moim zdaniem, jak na oryginalny wahacz, skręt jest git. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało dalej. Ogólnie co? W sumie do układu kierowniczego zostało tylko dorobić pompę elektryczną. Myślę, że będzie to w niedługim czasie robione, póki silnik tutaj nie wleci, żeby było miejsce pomyśleć, gdzie to umieścić. No, a w międzyczasie jeszcze sobie zabezpieczyłem to już wszystko farbą, pomalowałem. To przy okazji podnośnik pomalowałem, świetnie, zaraz go wyczyszczę. Drugą stronę zacząłem spawać, ale już dzisiaj normalnie się poparzyłem i na razie to zostawiłem, więc dospawam to pewnie w przyszłym tygodniu. I co? I blacharkę trzeba by chyba było zakończyć i się wziąć za malowanie. No dobra. Ale w dzisiejszym odcinku to już będzie to wszystko i widzimy się w kolejnym.